Witam Was serdecznie. Słuchajcie, tak jak słowo się rzekło, czas na golenie głowy. Czyli zasilamy playlistę z golenia głowy kolejnym odcinkiem. Bardzo dużo zapytań do mej skromnej osoby było: Snowy, jak jest tą Librą, jeżeli chodzi o kwestię golenia głowy, czachy, jaja, tej oto powierzchni. Więc zapraszamy znaną już nam po ostatnich dwóch filmikach The Godfellas Smile Libra do golenia powierzchni półokrągłej, okrągłej, na szczęście nie kanciatej. Słuchajcie, narosło trochę tego. Specjalnie się wyżyłem na tej niestety mojej glacy, żeby trochę tego było. Nie jest to dla mnie komfortowe. Czemu? Bo nienawidzę włosów na głowie i golę je często. Co nie zmienia faktu, że dla Was zapuściłem, żebyśmy odpowiedzieli sobie wspólnie na pytanie, czy ona się do tego nadaje. Ostatnie dwa golenia już mamy za sobą. Pierwsze golenie agresywne na twarzy, drugie golenie łagodne na twarzy. I dla jasności, to nie jest tak z goleniem głowy, że wszystko, co przechodzi na twarzy, przejdzie na głowie. Niestety tak nie jest. I każdy, kto goli głowę, o tym wie. Maszynki, które golą często na twarzy, nie zawsze zdają egzamin na głowie. I odwrotnie, to co nie domaga na twarzy, bardzo dobre, często gęsto funkcjonuje na głowie. Kolejna rzecz, z żyletkami ostatnio odkryłem, na podcaście o tym wspominałem z Łukaszem prowadzonym. Pozdrawiam, Łukasz. Słuchajcie, niektóre żyletki są na tyle genialne, że i tu, i bezproblemowo sobie zdają egzamin. Ale jeżeli jest dana żyletka, która nie domaga na twarzy i naprawdę jest źle, bo jest za tępa, szarpiąca, nie taka, nie wyrzucaj. Jeżeli golisz głowę, przetestuj ją na czaszce. Ostatnio zrobiłem taki mały myk. Wzięła mi się pierwsza z brzegu, którą miałem taką pojedynczą. Mówię, jedno przejście, śmietnik, i co się okazało? Zdziwko. Czemu? Bo dała radę i to całkiem nieźle dała radę, a na twarzy z tym zarostem sobie nie daje. I powiecie sobie: Snowy, co ty gadasz? No właśnie, że nie. Słuchajcie, ta grubość włosa, ta charakterystyka włosa, a ta na twarzy to są totalnie dwa różne włosy. I nie zwracajmy na to uwagę, że jeżeli to jest ciemne i to jest ciemne, albo to jest siwe, a może to jest rude i to jest rude, niektórzy tak mają, to niestety to nie tak działa. Słuchajcie, że te włosy są identyczne. Właśnie inaczej pracuje maszynka, inaczej pracuje żyletka i wszystko jest wbrew pozorom inaczej, oprócz koncepcji golenia głowy, że jedziemy dokładnie tym samym schematem, którym funkcjonujemy na twarzy. Więc jeszcze raz zwracam uwagę, nie tak to działa, że co tu, to tu i odwrotnie. Przetestujmy, a zrozumiemy. Słuchajcie, nie ma co gadać. Trzeba testować. Jak dobrze wiecie z poprzednich filmów, gładka powierzchnia do góry, jeżeli chodzi o płytkę dolną w The Godfellas Smile Libra, to jest ta łagodna wersja. Nie będziemy się wyżywać na tej czaszce agresywną koncepcją tej maszynki, więc próbujmy sobie tutaj założyć tak zwaną blaszkę, tak zwaną żyletkę. Ta dolna płytka jest na tyle dociska, słuchajcie, żyletkę, że ona naprawdę mi się tutaj aż z czapką zakleszcza. Dla jasności, sucha i umyta maszynka, żeby nie było. Drugie golenie ostatnio widzieliście na twarzy. Czego? Persona Platinum. Ta akurat żyletka świetnie zdaje egzamin i na głowie, i na twarzy. Gdziekolwiek sobie ją nie zapędzicie. Co nie zmienia faktu, że muszę kilka jeszcze żyletek potestować na kanale, jeżeli chodzi o kwestię test żyletki, i wtedy będziemy sobie zapuszczać, no dokładnie, na głowę. I powiem Wam szczerze, że to, co czasami poza kamerą dzieje się, to czasami niesamowite zdziwienie w mojej głowie. Gość, który się goli latami już, gość, który już ponad 2 lata się goli na głowie żyletką, to się okazuje, że to nie tak działa. To nie tak, słuchajcie, działa, że to wszystko jest takie schematyczne. Ustalmy fakty. Nic w tradycyjnym goleniu nie jest schematyczne i to jest genialne. To jest wyjątkowe w tej pasji, że tu każdy detal działa inaczej, to jest raz, i na każdego działa inaczej, i w kolejnym zestawieniu danego zestawu, jeżeli chodzi o golenie, też działa inaczej, i tak dalej, i tak dalej. Mógłbym tak długo. Zapraszam do poradnika, o tu, Snowy'ego.
Tam jest to taka krótka pigułeczka. Co nie zmienia faktu, że tak, słuchajcie, żyletka założona, fajnie to wygląda, naprawdę, no urzeka mnie. Tylko tak, czy ona zda egzamin na głowie? Bo jeżeli nie, no to mamy Houston problem. Bo znam maszynki, które zdają świetnie egzamin na głowie. Znam taką jedną, nawet ulubioną. Ten, kto zna mój kanał, wie, o czym mówię, jeżeli chodzi o stanie The Godfellas Smile. I chciałbym, żeby ta pani dorównała jej kroku. Czy tak będzie? Dowiemy się zaraz. Moczymy sprzęt. Słuchajcie, ostatnio goliliśmy głowę przeróżnymi specyfikami, gdzie to był pędzel i były te różne takie mieszanki. I tak jak wam powiedziałem, już mam dość. Teraz na pędzel pora. I teraz najzwyczajniej w świecie trzeba coś rozrobić w misce, nałożyć na głowę, popędzlować sobie i się ogolić. I pomyślałem sobie, że zrobimy coś ciekawego. Taki mój wspomnień-czar, bo to dawny zestaw, naprawdę dawny zestaw, ale nadal jary, nadal świetny. Właśnie na głowie go sobie wykańczam, więc zapraszam was na Valley Park Way Shannon Soaps. Dokładnie ten zestaw dzisiaj będzie nam golił głowę, razem z tak zwaną The Godfellas Smile Libra. Słuchajcie, co tu mamy? Mamy stary wypust Shannon Soaps. Specjalnie go wziąłem, żeby wam pokazać jeszcze jedną koncepcję, jeżeli chodzi o użytkowanie mydeł do golenia. Ale skupmy się najpierw na detalach. Słuchajcie, bardzo ładna, nawiązująca częścią chyba do Imperium Rzymskiego, jeżeli chodzi o kwestie takich aspektów graficznych. Pani Shannon Soaps, a dokładnie pani Shannon, która prowadzi firmę Shannon Soaps, to jest rękodzieło pochodzenia ze Stanów Zjednoczonych, jak tu pisze w logo Ohio. Świetna sprawa, jeżeli chodzi o jakość. Świetna sprawa, jeżeli chodzi o efektywność, o przyjemność golenia tymi kosmetykami, bo już go mam wiele lat i naprawdę to działa. Widać kobiecą rękę, bo tutaj nawet zobaczcie, taka naklejka boczna, ale tutaj dwa metalowe piny, a nie taki klej. Ładnie, wszystko fajnie to wygląda. Jeżeli chodzi o wizerunek, no to wiadomo, kwestia gustu. Jeżeli chodzi o tytularny model tego mydełka, to jest Valley Park Way, czyli jedna z dłuższych, ponad 20 mil ulic z tak zwanego Cleveland. Piękne drzewa, piękne mosty, piękne rzeki, wszystko elegancko, połączenie miasta z naturą. Co nie zmienia faktu, że jest to mi bliskie jak natura, to bardzo, bardzo, bardzo mi się to już podoba. Słuchajcie, czemu swego czasu zakupiłem ten produkt z drugiej ręki? Z faktu takiego, że no właśnie, piękny, zielony zapach. Trawa, vetiver, drzewa, ale nie te ścięte, żywiczne, te pięknie pachnące. Gdzieś tam w oddali trochę lawendy, ale naprawdę jest pięknie. Tylko chciałbym zaakcentować pewną rzecz. Ten zestaw był użytkowany z mydłem. Przeze mnie też. Teraz już, jak zobaczyłem, co się dzieje, przy okazji pamiętajmy, mydła rękodzieła w większości są to produkty pochodzenia naturalnego. Jeżeli zaprosimy kiedykolwiek pędzel do tak zwanej miski, tygielka producenta i zaczniemy sobie wyrabiać z tak zwanym pędzlem, zapraszamy dużą część wody. Woda jest absolutnie niezbędna do golenia, ale woda też penetruje mydło i wchodzi w reakcję z wszystkimi olejkami i zapachowymi i bazą danych mydeł. Pamiętajmy jedno. Jeżeli już zaczniemy, idźmy dalej tą drogą, czyli już pracujmy nad tym mydłem, żeby się skończyło. Czemu? Bo po pewnym czasie, a z tym mydłem właśnie tak jest, zauważyłem, że właściwości ma absolutnie niezmiennie dobre, ale zapach zaczyna ulatywać. Po pierwsze, czas robi robotę, a po drugie właśnie ta woda, która niestety penetruje to mydło, też robi robotę. Więc ja osobiście jestem zwolennikiem, jak dobrze wiecie, głównie wyrabiania w miseczce i nabierania mydła do miski i tam, że tak powiem, zapraszam wodę, robimy małe rendezvous, tete i inne sprawy i później tu czy tu, tak czy siak, wyrabiamy pianę w misce. Jeżeli tu wyrobisz, miej tego świadomość, że woda w tygielku naturalnym, jeżeli to nie jest oczywiście mydło potrójnie mielone, bo jeżeli jest potrójnie mielone, wysychasz i to jest beton, kamień, który później znowu na spokojnie będzie mógł być użytkowany. To jest mydło Kroop i o takich mydłach mówię.
Temat jest taki, słuchajcie, zapach troszkę słabszy przez właśnie ten aspekt. Wiek też robi swoje, ale nadal jest pięknie zielono, drzewiaście. I ta lawenda jako dopełnienie jest dobrze, jest naprawdę dobrze. Jaki jest skład tego mydła? Niestety tych mydełek Shannon Soaps nie można w Europie nabyć, ale w ramach ciekawostki właśnie do golenia głowy, czemu nie? Słuchajcie, no co wam powiem. Pierwszy skład w tekście, jeżeli chodzi o tego, z czego się składa baza. Tallow, wiadomo. Po pierwsze w Stanach się nie boją tego tallow i za to ich bardzo szanuję i bardzo się cieszę, że można mieć na półce takie zestawy. Słuchajcie, tallow oczywiście, masło kokum, awokado, kokosik, masło shea, gliceryna, lanolina i witamina E. Skład bardzo ciekawy, z tym oczywiście pierwszym magicznym składnikiem, który w tej głowie już robi radość. Także to jest tak, co po goleniu, to po goleniu. Także lecimy z tematem. Zapraszam, wilczy pędzelek. Nie było The Godfella Smile, ale miseczka The Godfella Smile, czyli Bóg. Jeżeli Walleye Park Way, no to musi być coś naturalnego, czyli drewienko w misce. Jednym słowem lecimy. Syntetyk 24 mm, jaki brush. Bardzo mi się podoba. Mój wół roboczy na kanale. Tu już przetłoczone mydełko do roboty. Pamiętajmy też jeszcze jedną rzecz, że jeżeli mydełko w miseczce, czy szczególnie to, które właśnie nie jest, nie randkuje z wodą, jeżeli chodzi o miseczkę fabryczną, że tak się wyrażę, pozbywa się też wody. To jest naturalne. Często gęsto zobaczycie, że mydło osiada z wiekiem. I to nie jest nic złego dla jasności. To nie jest to, że nam się psuje, że jest nie tak, ojeny, już poszło na spacer, pewnie już czas wywalić. Absolutnie nie. Mydła się przegryzają, mydła odparowują i najzwyczajniej w świecie w momencie, gdy im bardziej miękkie mydło, tym bardziej siada. Czemu? No bo woda odparowuje. W tym momencie, jeżeli oczywiście, a często gęsto tak jest, słuchajcie, że mydła z wiekiem to nabierają jakości wbrew pozorom, a nie nic złego się z nimi nie dzieje. I powiem wam szczerze, że nie bójmy się tego. Tylko po prostu jak przełożymy do miseczki, a tu tak, delikatnie zielono, bardzo delikatnie. Kilka lat temu było mocniej, o wiele mocniej. Teraz jest tak bardzo, 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 bardzo delikatnie, aż prawie jak nie dla Snowiego. Może dlatego mnie tak ciągnie, żeby to wykończyć. Co nie zmienia faktu, że bardzo lubię to mydło, bo bardzo mam fajne wspomnienia, jeżeli chodzi o początkową moc zapachową, bo niesamowicie pięknie, intensywnie pachniało, ale nadal te zielone nuty są. Właściwości tak. Pani Shannon robi świetne mydła. Pani Shannon robi naprawdę mydła na niesamowitym poziomie. Jest dosyć bardzo popularna, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. U nas w Europie tych mydeł nie ma. Jeżeli chodzi o kwestię wyrobienia, to jest właśnie to mydełko, które z wiekiem musi być troszkę pokręcone. Ale dla nas tradycyjnie golących się nie robi to problemu, prawda? Prawda? No właśnie. Wracamy do poradników Snowiego. To nie jest fabryka. To nie musi być w sekundę z lewej na prawo, z prawej na lewo. To nie jest pianka, coś wysmarkało i już jest gotowe. Nie, spokojnie. Tutaj mamy czas i nawet jeżeli dane mydło potrzebuje troszkę cierpliwości, to my je damy. A jeżeli chodzi o kwestię zrewanżowania się później jakością, to dostaniemy coś w zamian. Proste, proste. Słuchajcie, wody, pamiętajmy, mydła z tallow lubią wodę. Taka ich charakterystyka, ale nie lubią być topione w wodzie dla jasności, tylko niech każdy posiada jakieś narzędzie, na przykład łopatę i sobie wrzuci powoli, dawkując tą wodę. Szczególnie właśnie starsze mydełka lubią być pojone. Po prostu. A na głowie potrzebujemy dzisiaj fajny poślizg i tallow plus inne składniki, które już usłyszeliście przed chwilą, dadzą nam fajny poślizg. Tak, wykańczam to mydełko, żeby już dokończyć pięknego żywota. I właśnie zapraszam je bardzo, bardzo, bardzo często poza kamerą na głowę, żeby już tak ten tygielek już absolutnie dokończyć. Słuchajcie, dzieje się pięknie. Zobaczcie, jak to się świeci. Pięknie, naprawdę. I to akurat jest niezmienne w tym mydle. Zawsze się świetnie świeciło i zawsze dawało super
pianę i naprawdę jest dobrze. Jest bardzo fajnie wydajne. Tu jest jeszcze masa mydła na dnie, a już mamy michę pełną piany. I to dobrej piany, treściwej, nie jakieś tam puchate coś. To nie puszka, to nie pianka. I powiem Wam szczerze, jest dobrze. Ale no, do tego się chyba przyzwyczailiśmy. Dla jasności uwielbiam mydła z Europy. Ale jak coś w Stanach jest wyprodukowane świetnego, to nie omieszkam tego powiedzieć. I powiem szczerze, że no to jest jedno z tych mydeł. Słuchajcie, finalizujemy, bo już chcę się powiem szczerze, jak ktoś, chyba macie to, nie? Wszyscy golący głowę. Jeżeli coś takiego jest na głowie, to nie jeden by powiedział, o, ale tam króciutka fryzureczka, taka zapałeczka. No nie, to są jakieś kudły, które już po prostu ani wizualnie, ani estetycznie, ani no przecież ludzie. Wstaje rano i włosy zawinięte w poduszkę. No co to jest w ogóle? Ciągnie ci się ta poducha za tobą, idziesz sobie nieprzytomny kawę zrobić, a tu co? Taka fryzura? Jakieś loki? Co ja jestem? Mokra włoszka? No nie, to trzeba ściąć, słuchajcie. Także żarty się skończyły, już koniec tego i słuchajcie, tak jak koniec jest wyrabianie. Zobaczcie, jest pięknie, tak jak lubię. Tak jak lubię. Okej, znowu się nagadał i znowu woda w kranie wystygła. No nie mogę, po prostu nie mogę. Słuchajcie, wcześniej głowa umyta, przypominam, i na twarzy, i na głowie. Zanim zaprosimy żyletkę, musimy ładnie ten cały tak zwany zarost z głowy, czyli włosy po prostu umyć. I skórę też przede wszystkim. Jest fajnie, zobaczcie. Jak tłuściutko, jak to się świeci w tej tak zwanej lampie, jednej, drugiej, trzeciej i czwartej. Wyrobimy sobie troszkę jeszcze do końca, żeby dokończyć to. Niech jeszcze troszkę skóra przyjmie i po ślizgu zapachu za dużo nie przyjmie, bo zapachu za dużo nie zostało w tygielku, ale chodzi o tą jakość. O właśnie, takie coś mi się marzy. Tak zwana czapeczka. Słuchajcie, zima się skończyła, czas czapek nastał, ale nie tych zimowych, tylko tych letnich. I znowu będzie problem, jak w tamtym roku. Jak namalować Wam czapkę z daszkiem? Słuchajcie, rok minął, kanał już ma ponad rok grubo. I co? I nikt mi jeszcze nie napisał odpowiedzi, a prosiłem rok temu. Jak namalować z piany czapkę z daszkiem? No, zwykłą czapkę to też każdy potrafi, nie? Co nie zmienia faktu, że zwykłą czapkę już mamy naśmiganą. To co? Fajnie? Fajnie. Ucho sobie zrobimy. Jedno, drugie i gra muzyka. A teraz będziemy przystępować do czynności. Słuchajcie. Sucho. Ta pani już znowu wkurzona. Gada, ja chcę golić. Ona jest stworzona do golenia po prostu. Czy jest stworzona do golenia głowy? Odpowiedźmy sobie wspólnie, bo Was dużo mnie pytało. A ja mówię, nie wiem, ludzie, no za chwilę będziemy kręcić filmy, to się wspólnie dowiemy. I kręcimy, lecimy. Pierwsze przejście z włosem. Jeżeli chodzi o kąt, to tak jak na głowie, tak i na twarzy, z tego co pierwsze przyłożenia, ona jest naprawdę intuicyjna, więc tutaj się nie ma co bać. Ostatnio sobie tutaj w tym miejscu delikatnie przyciąłem skórę, dlatego troszkę zwolniłem, bo tam jeszcze mam stróbka. Nie chcę tutaj poprawić, chociaż i tak jak żyletka ma zebrać, to i tak go zbierze, więc nie ma problemu. Mydełka pani Shannon z firmy Shannon Soaps, bardzo przyjemne. O, widzicie? Tutaj delikwenta nie da się ściąć. Delikatnie po nim przejechałem, bardzo delikatnie, i co ciekawe, mydło zamortyzowało. To jest tak zwany rubinek naczyniowaty, a dokładnie naczyniak rubinowaty. I najbardziej zabawne, że
nie cieknie. Czyli jednym słowem maszynka sobie tutaj poradziła z nim. Wersja, którą dzisiaj testujemy, to jest właśnie ta wersja spokojna. Ona na twarzy, już widzieliście, jest bardzo wyciszająca. Bardzo. Więc jednym słowem, golenie nią to jest czysta przyjemność. Moletowanie, jeżeli chodzi o rączkę, tak jak mówiłem na pierwszym filmie, jeżeli ktoś jeszcze nie widział, zapraszam. Nadrabiamy zaległości. Jest bardzo fajnie stworzone. Po pierwsze jest całkiem słuszna średnica. Po drugie i poprzeczne i wzdłużne nacięcia na rączce robią robotę. I tutaj mokra czy namydlona ręka nie jest żadnym, absolutnie żadnym problemem. Więc Libra jest naprawdę, moim zdaniem skromnym maszynką kompletną. Nie wiem tylko czy na głowę. Ale jeżeli chodzi o funkcjonalność, czyli głowica plus, zobaczcie, w sumie jakby nie patrzeć, mamy rękę do góry nogami, że tak się wyrażę, jeżeli chodzi o porównanie z goleniem twarzy. I jest pewnie, jest przyjemnie. Z Merkurem Futur na przykład nie chciałbym egzekwować jakiejś takiej ekwilibrystyki, jeżeli chodzi o mokrą rękę, już nie daj Boże namydloną. Tutaj nie robi to absolutnie żadnego problemu. Czy mamy włosy? Mamy. Potrzebujemy drugie przejście. Ale wiadomo, pierwsze przejście czy na twarzy, czy na głowie, jak dla mnie, indywidualnie, osobiście, to jest rozgrzewka, tak zwane zebranie nadwyżki. Golenie to się zaczyna w poprzek i pod włos. Wtedy jest dopiero impreza. Tak jak idziesz do restauracji i masz przystawkę. No ale przystawka to jest po to, żeby zdrażnić żołądek, a nie żeby się najeść, wstać i wyjść, nie? I tak samo jest w moim przypadku z goleniem, z włosem. A szczególnie jak ktoś chce osiągnąć tak zwaną gładź idealną, tak zwane przez Noego nazywane naoliwione szkło. Przy drugim i trzecim, pierwszym można sobie wyrobić, jeżeli chodzi o kwestię zabawy na głowie, wtarcia mydełka, dorobienia mydełka, zaprzyjaźnienia skóry z tą bliskością, śliską masą, która nam da poślizg i to, co lubimy najbardziej. Ale jeżeli chodzi o drugie i trzecie, już zakładając, że pędzel sobie porobił, zakładając, że trochę mydła już zostało na skórze i zakładając, że skóra już jest troszkę delikatnie zruszona, jeżeli chodzi o żyletkę, nie musimy za każdym razem pędzlować w ten sposób spokojnie. Pierwsze, jeżeli masz na to ochotę, jak nie, to po prostu nałóż. To jest naprawdę inna skóra, inny włos, wszystko jest inaczej. Tu nie ma co, to jest co zmiękczać. Tu, zresztą wszystko cieniutkie, gładziutkie. Co tu zmiękczać? Tu trzeba ścinać po prostu, żeby tego nie było. Drugie przejście, podwłos. Bo w poprzek to nie u mnie. Wiecie dobrze, że ja preferuję na głowie z włosem i 2 razy podwłos, ewentualne poprawki. Naprawdę jest delikatnie. Ona na tym płytkim mówię, gładkim, nieźle, naprawdę nieźle. Na tym delikatnym ustawieniu jest niesamowicie delikatna, wyciszająca wręcz. Ja bym chciał tylko, żeby była równie skuteczna, ale to zaraz sobie odpowiemy na to pytanie. Ale robi robotę. Ma masę ciekawą, jak pamiętamy, z prawie 130 gramów. Słuchajcie, jeżeli chodzi o głowę, to naprawdę czuć, że walcem jeździmy po głowie. Tak w formie żartu oczywiście, ale technika jest całkowicie inna. Jak golenie bardzo delikatnymi, aluminiowymi, chyba że ktoś ma tytan, to tytanowymi maszynkami. Tutaj gęsto wystarczy dać maszynce pracować i ona robi robotę. Powiem szczerze, nie jest źle. Nie jest źle. A jak najbardziej nie jest źle, jak ja już widzę, że powoli w tej skórze odbija się to światło. Jakbym tu nie miał sufitu, słońce. Fajnie by było. Kiedyś, słuchajcie, zrobimy sobie, co myślicie, golenie głowy w plenerze. To będzie czad. Wezmę, wystawię sobie tutaj jakieś lusterko, muszę wykombinować.
i będziemy oglądać, jak wygląda skóra ogolona czacha Snowiego w słońcu, w pełnym słońcu. To by było coś, słuchajcie. Plenerowe golenie. Idziemy na to? Dajcie znać w komentarzu. Lato idzie, ciepła wiosna, może coś wykombinujemy. Golenie czachy w plenerze. W sumie nie jest nam za dużo potrzebne lustro. Jak sami widzicie, jeden z moich widzów z Chorwacji, pozdrawiam Robercie, ostatnio napisał pod jednym z golenia: Snow, jak ty to robisz, że golisz głowę i nie patrzysz co golisz, po prostu lecisz. Ja bym tak nie umiał. Robercie, kwestia wprawy i wam wszystkim też mówię, kwestia wprawy. To się tylko wydaje takie trudne. Ogólnie jest fajnie, ale mając tą umiejętność, możemy sobie pójść i ogolić się nawet nad strumykiem. Ale powiedzmy, że znajdziemy sobie jakieś fajne miejsce. Ziemi troszkę Snowy ma, więc coś nam się ogarnie. Więc dajcie znać, czy chcecie. Robimy golenie plenerowe głowy. No, powiem wam szczerze, ciekawie się dzieje. Drugie przejście za nami. Jak sami widzicie, już dużo tutaj nie ma. I o to chodzi. O to nam, słuchajcie, chodzi. Czy jest poślizg? Jest. Lata mijają, a mydło Shannon Soaps dalej świetne i tłuściutkie. W końcu tallow. I to amerykańskie tallow. A jak wiemy dobrze, Amerykanie absolutnie się nie boją go używać. Nie wiem, co w tej Europie się dzieje niedobrego, ale dlatego tak lubię te produkty za oceanu, właśnie za to tallow i za ten brak lęku, jeżeli chodzi o używanie go w bazie mydlanej. Owszem, dla jasności, nie dyskredytuję, zawsze zaznaczam, mydła wege też świetnie zdają egzamin. No ale co ja poradzę, że ja mam tą wilczą naturę i lubię tallow zwierzęcy. Krówka dla wilka, łatwy posiłek. I tak samo jest w goleniu. Słuchajcie, jest fajnie. Zobaczcie, jak to się świeci w tym sztucznym oświetleniu, to naprawdę robi robotę. Widzicie? Coraz mniej włosów i dobre pomysły do głowy przychodzą. Słuchajcie, golenie głowy w plenerze na polskich YouTubach chyba jeszcze tego nie było. Dobra, gadu, a Libra mówi: chłopie, do roboty. Albo ja się wykazuję, albo ty tu gadasz. Więc zróbmy tak. Niech ona się wykaże, a ja będę dalej gadał. Jak będzie zajęta robotą, to nie będzie się na mnie drzeć. Chociaż ona jest z tych cichych. Ona po prostu po cichu sobie robi robotę. Po prostu czat. Zakładając, że to kobieta po cichu robi robotę i się nie drze. Fajnie. Naprawdę fajnie. Patrzcie. Jest to naprawdę kulturalna, bezproblemowa praca na główce. Powiem szczerze, głowica funkcjonalnie świetnie stworzona. Jeszcze chciałbym na koniec poczuć tak zwane naoliwione szkło. Im więcej goleń z tą maszynką, tym naprawdę jest bardziej przyjemnie. Tutaj tego cypka jeszcze tu obrobimy. Ja już tak na wyczucie, ale pamiętajcie, palec przykładamy i obrabiamy wokoło. Jeżeli ktoś się uczy, jeżeli ktoś zaczyna, ja tak na przykład mam takiego delikwenta z tyłu, to właśnie w ten sposób. Ale jak widzę, to już na wyczucie. Słuchajcie, tu prawie nie ma co golić. Ja naprawdę nie żartuję. Zobaczcie. Ona już jeździ po pustej bani. Lubimy się z panią Librą coraz bardziej. Ja cały czas mówię wam, The Godfella Smile naprawdę robią niesamowity progres. Jak ja lubię patrzeć, jak ta firma się rozwija. Ostatnio sobie rozmawiałem właśnie z Przemysławem, właścicielem tej maszynki, i razem doszliśmy do takiego wspólnego wniosku. Jeżeli po kilku maszynkach już jest taki krok, jeżeli Synthesii, Bayonetta, teraz Libra, wcześniej Valinor robią tak niesamowitą robotę, to aż strach się bać, co będzie dalej. Co oni jeszcze wymyślą za maszynkę. Bo naprawdę te już osiągają tak zwany poziom taki
jeżeli chodzi o i przyjemność z golenia, i efektywność, funkcjonalność. Dla mnie osobiście wizualność też. To już kwestia gustu. Nie, no słuchajcie, ja tutaj mam pustą skórę, ja po prostu jadę po skórze. Ona hamuje po gołej skórze. Tak, mydełko pani Shannon pozwala na takie dynksy, ale powiem wam szczerze, to jest niesamowite. To jest niesamowite, co tu się zadziało. Dobra, słuchajcie, gadu, ale ja chcę pamiętacie? Tutaj Snowy ma miejsca, gdzie się zawsze trochę zostanie. Nie, gościu. Żadne rogi. Nic z tych rzeczy. Miejsca, gdzie coś tu zostaje. I powiem szczerze, tutaj prawie nic. Tutaj minimalnie. Z tyłu nic nie ma. Także lekka poprawka. Przegolimy te kanciate miejsca. Ja nie wiem. Jak gdzieś wchodzę, gdzie jest ciasno, nie haczę tym. A żeletka nie potrafi tego ściąć za pierwszym razem. Ja nie wiem. Powiem wam szczerze, dziwna anatomia głowy Snowiego. Jakieś... A ja wiem, to ewolucja. Wilcze uszy kiedyś tu były. I tyle. Wszystko jasne. Wilk ma uszy właśnie w tych miejscach. Darwin zadziałał. Kiedyś tu były. Zostały jakieś wspomnienia. I wszystko jasne. Tu już nie ma nic. Tu zaraz też nie będzie absolutnie nic, bo już czuję, że nie ma nic i powiem szczerze, słyszycie? Niesamowita kultura pracy na głowie. Powiem wam szczerze, tak przyjemnie. Wystarczy jej zaufać, to jest pierwsza rzecz i wystarczy jechać po prostu ciężarem, wbrew pozorom ciężarem. Ona ma tak zbalansowaną tą głowicę, że wystarczy dać jej po prostu dużą dozę zaufania i jechać. Mi osobiście absolutnie genialnie współpracuje przez cały cykl golenia nią z Personą Platinum, ale już żyletce to już nie pomogę, wiecie. Każdy ma swój gust, jeżeli chodzi o żyletkę, jeżeli chodzi o parametry i tak dalej. Jedyne co mogę podpowiedzieć, spróbujcie od Personki Platinum, może też wam zadziała. Powiem wam szczerze, wow! Totalna powierzchnia zwanym naoliwionym szkłem. Tu nie ma nic. Banan większy niż na talą. Powiem wam szczerze, jak ja uwielbiam taką fryzurkę. No nie lubię nawet do filmów puszczać te 4, czasem 5 dni na głowie. To jest masakra. To jest po prostu masakra. Słuchajcie, zostawmy trochę tą wodę. Jedno jest pewne. Zanim aftershave'a jeszcze tutaj zaprezentujemy, jeżeli chodzi o kwestię, tutaj trzeba ją umyć, bo się trochę ufefroiła. Ale jedno musimy sobie przyznać. Werdykt Snowiego jest jednoznaczny. Na tak zwanej łagodnej płytce, czyli gładka powierzchnia z góry, przypominam, przy tej funkcjonalności ta maszynka, wbrew pozorom, przy dużej masie, bo to jest waga ciężka, mało śmieszna, przy tym moletowaniu, przy tej średnicy rączce, przy tej kulturze pracy, przy tym ustawieniu jest rewelacyjnie efektywna na głowie. Po prostu golenie nią na głowie to jest czysta, dzika, absolutna przyjemność. Jednym słowem, no mamy wojnę w rodzinie. Naprawdę. Powiem wam szczerze, na głowie Syntezji świetnie zdaje egzamin. Na głowie ta pani Libra też świetnie zdaje egzamin. Na twarzy jedna i druga świetnie zdaje egzamin. No nic nie pozostało innego, tylko rozsądzić, panie. I wy wiecie, gdzie będzie wojna w rodzinie. Słuchajcie, ale tak czasem jest, żeby ustanowić królową. Nie ma tutaj nic po prostu na gębę. Tu po prostu fakty się same bronią na tym kanale. I tak też jest teraz. Słuchajcie, zobaczcie. Piękna powierzchnia. Wszystko tutaj wyrżnięte, ale tak przyjemnie, bez żadnych strat, bez żadnych przyjemności. Tutaj był strupek, o tutaj. Nie została skóra naruszona. Przejechałem po naczyniaku rubinowatym.
nie został ścięty. Ale co? Ale włosów nie ma. Jednym słowem kultura pracy, jednym słowem świetnie zbalansowana ta płytka i na głowie robi tak samo świetnie robotę jak na twarzy. A u mnie nie ma nic na gębę. Musimy sprawdzić osobiście. I sprawdziliśmy. Powiem szczerze, efekt wow po raz kolejny. Słuchajcie, co po goleniu, to po goleniu. Czyli trzeba zaprosić na głowę Aftershave Valley Park Way. Czyli mamy Gina. Co tu mamy? Zdrażnimy trochę. Słuchajcie, szklana buteleczka apteczna, bardzo się cieszę. Ściemniana, bardzo dobrze. Utleniające się, że wszystkie czynniki w środku to nie jest dobre rozwiązanie dla jakości produktu. Co tu mamy? Post Shave Splash. I najbardziej zabawne, że nawet pani nam tutaj pisze mocno użyć, wkurzyć Gina, wkurzyć dziada, niech się to wymiesza. A czemu tak mocno i czemu tak mieszamy? Słuchajcie, to jest aftershave, który jest wieloskładnikowy. Teraz już się totalnie wymieszał, zrobiła się mętna masa. Normalnie jest to bardzo, ale to bardzo rozczłonkowany zestaw z dużą ilością takich różnych kawałków tłuszczu. I tutaj jest świetna rzecz. Czemu? Bo ta woda nie potrzebuje balsamu. Ona sama świetnie zaopiekuje się skórą. I teraz się dziwicie, jest tak zwany alkohol free. Snowy uwielbia alkohol, ale na skórze. Albo tu, albo tu. Co nie zmienia faktu, że w życiu codziennym alkohol free to jest bardzo dobre rozwiązanie z wielu względów, ale tutaj jest witch hazel. Czyli oczar wirgilijski zajmie się i zaopiekuje skórą. Nie musi być alkoholu, żeby było dobrze. Jest też hydrosol z tak zwanego drzewa sandałowego, jest zapach i gliceryna. I koniec. Skład krótki, ale naprawdę, wierzcie mi, robi robotę. Kryza. Jakże pięknie mimo lat działająca, zobaczcie. I ta mętna taka masa, normalnie wiecie jak to wygląda? Jak rosół u babci za dzieciaka. Naprawdę, normalnie rosół, pływają oczka, małe, duże, teraz już małe, bo jest wymieszane, ale normalnie, jak jest niewymieszane przez butelkę, duże. I zobaczcie, powstała taka właśnie zawiesinka na głowie i to troszkę sobie poschnie. To nie jest bardzo tłuste i to nie jest bardzo długie, ale ten oczar wirginijski plus właśnie ten hydrolizat z tego tak zwanego drzewa sandałowego plus gliceryna, to wszystko fajnie zadziała i wierzcie mi, świetnie się skóra czuje. Oczar wirginijski, jak dobrze wiemy, świetnie współpracuje, jeżeli chodzi o skórę. Często gęsto można kupić oddzielny po prostu samą butelkę z oczarem i to też robi robotę. Szczególnie dla ludzi, którzy nie lubią alkoholu. Są tacy. Przecież De Gottfella Smalls jest znana bardzo z tego na przykład, a propos maszynki, którą przegalamy, że właśnie mają we wszystkich swoich zestawach wersję alkoholową i wersję bez. Ten gość uwielbia na skórze alkoholowe aftershave'y, ale ktoś z Was może nie. I właśnie taka firma jak Shannon Soaps preferuje na przykład dla takich ludzi właśnie wersję bez alkoholu, tylko na oczarze wirginijskim. Teoretycznie z punktu widzenia prozdrowotnego ma to nawet całkiem niegłupi sens. A bardzo, zobaczcie, to nadal jest i to będzie sobie schło i schło i schło, ale skóra będzie nawilżona, będzie w fajnej konsystencji, a szczególnie tutaj na głowie, pamiętajcie, goląc głowę, ta część ciała potrafi się przesuszać po tym, jak żyletką sobie pojeździcie. Dlatego ja na przykład na twarzy nie lubię balsamów, ale po goleniu je na głowie używam. Ale nie po tym. To się zaopiekuje skórą. Bardzo dobrze. Więc jednym słowem, Valley Parkway, Shannon Soap, świetne golenie naprawdę dzisiaj dało. Świetny poślizg, jeżeli chodzi o kwestię Libry. A Libra, co Wam mogę powiedzieć? Maszynka kompletna. Na twarzy, na głowie, obie płytki świetne. Na głowie dzisiaj przetestowaliśmy łagodną. Macie moi koledzy i widzowie i subskrybenci odpowiedź. Warto na głowę? No pewnie, że warto. A czy głowę golić warto? Oczywiście, że warto. Szczególnie latem, jak aerodynamiczne fryzurki są w sam raz. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo. Wygolenie głowy mamy za sobą. To jeszcze sobie troszkę poschnie, ale warto. Dla skóry głowy niech sobie schnie.
A my się widzimy na pojedynku. Czas, słuchajcie, zrobić porządek w rodzinie. The Godfella Smile musi być ewidentnie tutaj zestawienie królowej rodziny. Wy już wiecie, czym to pachnie. Ale już niedługo. Już zobaczymy wspólnie. Oj, będzie się działo. Trzymajcie się. Do miłego. Cześć.